Kiedyś zaprosiliśmy Słonimskich z Rudnickim, czasem kogoś dopraszaliśmy do towarzystwa. I następne spotkanie odbyło się u nas przy stole, odbyło się u nas z udziałem Herberta i jego żony Katarzyny. No, wydawało nam się, że to niczemu nie zagraża, że to jest połączenie doskonałe, bo ludzie, którzy są po tej samej stronie politycznie. No aleśmy się bardzo zawiedli, dlatego że po kilku kieliszkach Zbyszek jednak zrobił się bardzo agresywny. Zaczął atakować Słonimskiego o różne rzeczy, a akurat tutaj o pewne rzeczy można było go zaatakować, bo on zaraz po przyjeździe do Polski bardzo konformistycznie się zachowywał, to znaczy nie zrobił nic złego, ale pisywał rzeczy, które myślę niechętnie by wracał potem. Także oczywiście trafił Zbyszek, bo on takie rzeczy świetnie wiedział, co kto złego robi. No. I no więc Artur próbował intermediować, chociaż był uznany za świetnego mediatora i na takie stanowisko go po prostu proszono, to tym razem mediacja nie wypadła. Przyniosła się agresja na własną żonę i to było o wiele bardziej bolesne, bo usłyszeliśmy takie bardzo nieprzyjemne rzeczy, które powiedział Kasi. No właśnie nie oparte na niczym. No i ona była niestety często w takiej skórze. I to mimo to, że to było właściwie małżeństwo dobre, z całą pewnością, a w każdym razie z jej strony ogromnie ofiarne. No już potem Zbyszek chorował i trzeba było się nim zajmować i był chwilami troszkę niepoczytalny, robił różne rzeczy, których zamawiał, na przykład ogromne maszyny drukarskie gdzieś zamówił. Kasia musiała iść tam i przeprosić za męża, że nie, że chwilowo nie skorzystamy. Jak reagował Słonimski na te ataki wtedy? Nic nie mówił. Nic nie mówił. Tak jak on był naprawdę twardy w języku i umiał się wypowiadać, tutaj był tak zaskoczony i myślę, że był tak zgorszony, bo już nie chodziło o to, co mu on mówi, Herbert, tylko że w ogóle tak się zachowuje. Że oni tu byli w gościach, byli naszymi gośćmi, więc nie obraża się gości u gości, prawda?